Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na rozkminę, jak radzić sobie z nudą na rowerze przy takich codziennych wyjazdach. No bo po kilku sezonach, nie ukrywajmy, te trasy koło domu mogą się potwornie znudzić. Jeżdżenie nawet po najpiękniejszych odcinkach może po prostu za 50 razem zbrzydnąć. Wiadomo, najpopularniejszą opcją na urozmaicanie jazdy jest oczywiście Squadrats, ale mam też dla Was kilka innych propozycji. W tym jedną, o której mam wrażenie, że mało kto albo nikt nawet nie mówi. I zacznijmy może od najpopularniejszych Squadratów. No ale co ciekawe, Squadraty nie są jakby pionierem w zdobywaniu tych kwadracików na mapie, bo pierwszy był VeloViewer, który zrobił to już w 2012 roku. No tylko, że to była taka bardzo rozbudowana apka, która miała wiele statystyk analitycznych dla kolarzy również, no i była płatna. Jedynie 25 ostatnich aktywności było do zaimportowania za darmo. No i ona tak sobie żyła przez 5 lat, do czasu aż ktoś nie stworzył Stats Hunters. Jest to bardzo podobne do VeloViewera. Tam też mamy wiele statystyk, które są importowane ze Strawy, no i też zdobywamy sobie kwadraciki. Ta aplikacja powstała w 2017 roku. Ja sam również z niej korzystam. Tam mamy bardzo dużo ciekawych statystyk, na przykład ostatnie 52 tygodnie mamy pokazane, jaki dystans przebywaliśmy, ile w danym miesiącu, przez wszystkie lata, które mamy zaimportowane, ile o danej godzinie, na przykład o 16, kiedy zaczęliśmy jazdę o 16, o 17 i tak przez cały dzień, ile na jakim rowerze, chociaż to mi się akurat źle importuje do tej aplikacji Stats Hunters. No i wiele innych statystyk, no ale polecam to sobie sprawdzić, bo ta apka jest za darmo. No i tak jak wspominałem, też są kwadraciki, ale w takiej podstawowej formie. W Stats Hunters mamy też trochę odznak do zdobycia, jest tam całkiem spora kategorii. One są podzielone na dystans, czas jazdy i tym podobne różne opcje. No jest to też na pewno fajne urozmaicenie, no jak ktoś się chce bawić w takie osiągnięcia, no to jest do tego całkiem dobra aplikacja. Natomiast samo Squadrats powstało dopiero w 2021 roku, no ale wprowadziło też kilka ciekawych nowych rozwiązań, jak Squadratinos. Są to mniejsze kwadraciki, one mają 190 na 190 metrów i takich małych kwadracików mieści się 64 w jednym Squadracie. Dodatkowo mamy też coś takiego jak Uber Squadrat, czyli kwadrat składający się ze Squadratów połączonych ze sobą bokami i nie mających żadnej przerwy obok siebie. Jest też coś takiego jak Yard, czyli kwadraty połączone ze sobą, stykające się bez przerw żadnych, ale nie tworzące kwadratu, tylko jakiś inny kształt. No co ciekawe, jest to też polska aplikacja. U góry po prawej zostawię link do wywiadu z twórcami Squadratów. W tym roku była też duża aktualizacja Squadratów. Wszedł płatny content, można za 99 zł wykupić wersję Pro. No i tam mamy leaderboardy, gdzie możemy się mierzyć z innymi użytkownikami na różnych płaszczyznach, to znaczy można to podzielić na kraj lub region i zobaczyć ile procent, ile Squadratów w danym regionie albo kraju mamy zdobytych. Podstawowe leaderboardy nadal są za darmo, to znaczy podstawowy leaderboard na cały świat
No i też one są podzielone na różne kategorie, na ten yard właśnie, ubers, kwadrat i tak dalej. Kolejną aplikacją tego typu, którą mogę z całego serca polecić, jest Wanderer Earth. Jest to aplikacja, o której gdzieś tam w polskim internecie słyszałem, ale na pewno nie mówi się o niej tak często jak o składratach. Ma ona też trochę inne podejście do eksploracji mapy. Zamiast kwadracików na mapie, aplikacja ta pobiera wszystkie mapy dostępne na OpenStreetMap. No i po prostu wrzucając nasze przejazdy na strawie, jeśli przejedziemy daną drogę, no to jej kolor zmienia się z czerwonego na niebieski i w ten sposób naliczane nam są kilometry na danym odcinku. Aplikacja jest niestety płatna i jest tam abonament roczny, bodajże $40 na rok. Bez abonamentu możemy zaimportować jedynie 50 ostatnich aktywności. Ja zrobiłem tak, że wykupiłem sobie ten abonament na 1 rok. Zaimportowałem wszystkie moje poprzednie aktywności, no a po roku nie ponowiłem tej właśnie subskrypcji. No ale ostatnich 50 aktywności i tak mi się cały czas pobiera, więc jakby mapa jest na bieżąco aktualizowana. Na podstawowej wersji nie bierzemy też udziału w leaderboardach, a te są podzielone na naprawdę wiele różnych sekcji. No w Polsce jest to kraj, czyli Polska, później mamy województwa, powiaty, gminy, no a większe miasta są podzielone również na dzielnice. Jest oczywiście też, można powiedzieć, legendarne w Polsce Zalicz gminę. No tam też importujemy aktywności ze Strawy, no ale tam jest dużo więcej zabawy z ogarnianiem tego wszystkiego. No oczywiście tam, jeśli przejedziemy przez jakąś gminę, no to zaznaczamy sobie na mapie, że w niej byliśmy. Tam jest chyba 3000 coś gmin do zdobycia w całej Polsce. No tylko, tak jak mówię, tam jest z tym dużo roboty, bo to wszystko trzeba robić ręcznie. A czymś, co ja ostatnio sobie uskuteczniam, jest jeżdżenie na trasy, których nie ma tak naprawdę na mapach. No bo często, w sumie często, no jest tak czasami, że jakaś droga kończy się, a widać, że no mogłaby gdzieś prowadzić, więc wtedy sobie sprawdzam na satelicie. No jeśli rzeczywiście coś tam biegnie, no to później sobie sprawdzam, czy w rzeczywistości tak jest. Punkty takie można sobie ustawić poza jakby wyznaczonymi ścieżkami z OpenStreetMapa, zarówno w komucie, jak i w Veloplanerze. W komucie musimy wybrać ustaw segment poza siecią, klikając jakiś nowy punkt na mapie, wtedy komut nie będzie podążał za danymi ścieżkami. Natomiast w Veloplanerze jest to linia prosta do tego punktu. Ustawiając sobie trasę na komputerze, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy gdzieś na mapie. I moim zdaniem jest to najfajniejsza opcja, no bo tak naprawdę wtedy możemy poczuć się jak prawdziwy odkrywca i eksplorator. No bo jeśli nie ma tam żadnych zdjęć z trasy, no to tak naprawdę wjeżdżamy w nieznane. Oczywiście nie zawsze kończy się to pomyślnie, nie zawsze ta droga jest przejezdna. Mogą być tam jakieś bramy i tym podobne. No ale z doświadczenia wiem, że często jest tak, że to jest po prostu jakiś zwykły dukt leśny albo droga polna, którą normalnie da się przejechać. Więc moim zdaniem warto próbować. No i teraz Was chcę zabrać właśnie na jeden taki fragment. Zobaczymy, czy tym razem uda się znaleźć jakąś nową, fajną ścieżkę, czy raczej będę musiał się cofnąć. Proszę, tutaj taki przykład. Nie jestem na drodze, a droga jednak istnieje. No zobaczymy, czy mnie doprowadzi do następnej wioski.
niestety koniec drogi. Nie ma nic tutaj, nie ma nic tam, ale sporo fajnych dzikich zwierząt udało się spotkać. No może bym próbował przez to pole jechać, ale widziałem, że tam rolnik jeździ, więc nie będę się pchał. Ale za to wrócę się trochę, pojadę kolejną drogą, której nie ma na mapie, do takiej, która wiem, że jest przejezdna. No i wrócę się z powrotem na asfalt. Także wróciłem się na takie skrzyżowanie. Tutaj jakaś droga prowadzi w stronę wioski, która jest tam. Więc myślę, że jakoś dojadę do tej wioski, tam gdzie te drzewa są w oddali. Aha, no i oczywiście tej drogi, którą teraz jadę, również nie ma na mapie. Dopiero jak tam pod te drzewa dojadę, no to jest ta droga tutaj koło znacznika pola. Tak więc powróciłem już sobie na mapę. Powrót do domu nie będzie już teraz stanowił żadnego problemu. Więc jak widzicie, różnie to bywa z tymi drogami, których nie ma na mapie. Czasami prowadzą one do innych dróg już zaznaczonych, czasami kończą się w szczerym polu. Także no trzeba trafić, no ale myślę, że to jest fajny pomysł na eksplorację. A wy jak sobie umilacie takie codzienne wyjazdy, znaczy codzienne, no nie każdy pewnie jeździ codziennie, ale chodzi mi takie no zwykłe wyjazdy, kiedy nie macie 4-5 godzin, żeby sobie stówkę zrobić. Napiszcie w komentarzu i dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem.